Poprosiłem ChatGPT, żeby przygotował dla mnie 45-minutowy trening IPSC. Bez dobycia, bez manipulacji, bez przeniesień. Taka dynamika w ograniczonych warunkach. Czy AI może zrobić z ciebie lepszego strzelca? Sprawdziłem to na własnej skórze. Pierwszym elementem zaproponowanym przez AI była rozgrzewka. Stopniowo, powolutku wejście w rytm całego treningu. Wszystkie pozostałe elementy nagrałem na strzelnicy, także zobaczysz zaraz, w jaki sposób to wyglądało. Na sam koniec pokażę Ci, jakie są zalety i wady korzystania ze sztucznej inteligencji jako takiego mikrotrenera do tworzenia treningów strzeleckich. Myślę, że te wnioski są wyjątkowo ciekawe i warto zostać do samego końca. Po rozgrzewce na sucho przyszedł czas na pierwsze ćwiczenia z bronią na żywo i zostało to podzielone na dwie sekcje. Pierwsza na strzały pojedyncze, a druga sekcja to były powolne dublety. Jeżeli chodzi o strzały pojedyncze, chodziło o wykonanie 5 strzałów przy skupieniu na breaku. AI nie powiedział mi dokładnie, czy mam zaczynać z broni wyprostowanej przed sobą, czy z pozycji low ready, dlatego też pierwszą serię zrobiłem z bronią przed sobą, a drugą z pozycji high ready. Także myślę, że było to dosyć fajne urozmaicenie samego ćwiczenia. Drugie ćwiczenie w tej sekcji to powolne dublety, czyli 2 serie po 3 dublety. Drugi strzał powinien być wykonany dopiero w momencie, kiedy będę dobrze widział pełny obraz celowniczy, czyli dobrze będę widział cel. Było to świetne ćwiczenie, bo dublety są najczęściej strzelanym elementem, jeżeli chodzi o IPSC. Wyjątkowo mi to się działo. Jedyne, czego nie doczytałem, to słowa powolne, bo jak się okazało, w kolejnej grupie, w kolejnym ćwiczeniu, w sekcji trzeciej, te dublety miałem przyspieszyć, a dopiero doczytałem to w momencie, kiedy składam ten materiał, czyli już troszeczkę za późno. Uważam jednak, że to było wyjątkowo fajne doświadczenie i dobrze zostało to zaproponowane przez AI, ponieważ ćwiczenia następują jedno po drugim. Na początku mamy powolne dublety, a potem mamy kontrolowane pary. Co prawda słowo controlled pairs, które występuje tutaj w propozycji dostarczonej przez sztuczną inteligencję, nie do końca mi leży, co nie zmienia jednak faktu, że jest to jak najbardziej trafne. Drugim ćwiczeniem w tej sekcji był mini build drill z pozycji high ready, gdzie AI dobrze wykonał instrukcję, bo nie ma tutaj mowy o dobyciu u mnie na strzelnicy. No i fajne ćwiczenie, takie 2 serie, szybkie strzelanie, szybkie dziury w papierze, mega dobrze. W sekcji czwartej, czyli w strzelaniu na precyzję na dystansie 25 metrów, AI również zaproponował mi 2 ćwiczenia. Pierwsze z nich to strzały pojedyncze, 2 serie po 5 strzałów, gdzie chodziło przede wszystkim o maksymalną koncentrację na pracy na spuście i na analizie każdego strzału. Jeżeli chodzi o ćwiczenie drugie, to celem były 3-strzałowe grupy w ilości 3 serii. 3 strzały na jedno skupienie, pomiędzy każdym ze strzałów przerwa kilku sekund. No i tutaj mam wątpliwości, czy było to ćwiczenie odpowiednie. Coś się działo, było inne, było zróżnicowane, no ale jakoś tak bez większego szału, muszę przyznać. W sekcji piątej AI zaproponował mi tylko jedno ćwiczenie. Dot drill czy dot torture, jak kto lubi. 12 strzałów do małego punktu o wymiarze około 5 cm. Ja akurat wykorzystałem tutaj zaklejkę, bo ona jest do tego odpowiednia, dobrze ją widać z tej odległości. O co chodzi? Chodzi o to, żeby oddać 12 powolnych, maksymalnie czystych strzałów. Jeżeli bym to strzelał jeszcze raz, to na pewno zrobiłbym to troszeczkę wolniej. Zacząłem już tutaj zauważać, że jestem bardzo mocno przed czasem, bo AI twierdzi, że w tym miejscu powinienem być gdzieś w okolicy 35-43 minuty. Natomiast ja byłem raptem po kilkunastu i to szło wyjątkowo szybko. Stąd też zdecydowałem na naklejenie drugiej zaklejki
i powtórzenie tego samego ćwiczenia, czyli 12 strzałów, powoli, czysto, maksymalnie precyzyjnie. No i wreszcie dochodzimy do ostatniej sekcji, a mianowicie do chłodnego zakończenia, w którym sztuczna inteligencja zaproponowała mi wykonanie 3 bardzo powolnych strzałów na dystansie 10 metrów, no i potem całą analizę. No ale jak już wspomniałem wcześniej, czas, który potrzebowałem na realizację programu zaplanowanego na 45 minut był no więcej niż o połowę krótszy, stąd też zdecydowałem się na wprowadzenie drobnej zmiany, a mianowicie na gorące zakończenie. Tarczą odjechałem na dystans 10 metrów i postanowiłem wywalić cały magazynek, 10 szybkich strzałów i zobaczyć po prostu co się będzie działo, tak? Ćwiczenie jest bardzo fajne, bo wymaga mocnego chwytu i pełnej kontroli odrzutu cały czas. Drugie ćwiczenie z kolei to wyjazd na 25 metrów i tam na pełnym magazynku 10 par. Podczas tego ćwiczenia bawiłem się naprawdę dobrze. Dało mi ono pogląd na temat tego, w jaki sposób strzelam, co będzie widać na samym końcu. Jednak na 25 metrach prędkość, którą sobie wybrałem strzelania, no nie była odpowiednia. Powinienem był to zrobić troszeczkę wolniej. Także summa summarum, punkt 6, który miał mnie zmusić do refleksji, zmusił mnie do niej, co było efektem fajnym, natomiast nie było to spowodowane przez plan AI, tylko przez moją jego zmianę. Zanim przejdę do ostatecznego wniosku, chciałem podzielić się z Tobą informacjami na temat tego, które moim zdaniem elementy były trafione, a które były nietrafione, jeżeli chodzi o zaproponowany trening. Mówiąc o elementach trafionych, to na pewno struktura samego treningu. Wszystko fajnie poukładane, przemyślane, była dobra progresja. To na pewno bardzo duży plus. Kolejny element to rozgrzewka, bo zazwyczaj wchodząc na strzelnicę jest tylko wyciągnięcie broni, powieszenie tarczy i bang, 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 od razu po prostu dziurkowanie. To na pewno kolejny duży plus. Fajna była różnorodność, ponieważ w treningu zostały zaproponowane różne dystanse. Ćwiczenia były ciekawe. Dodatkowo do każdego ćwiczenia był zaproponowany cel, tak? Czyli był podany cel, czyli co konkretnie ćwiczysz oraz focus pointy, czyli elementy, na których musisz się skupić podczas treningu. Ostatnim elementem, który moim zdaniem był plusem, była możliwość wydrukowania sobie takiego treningu, ale o tym jeszcze wspomnę za chwileczkę. Natomiast jeżeli chodzi o elementy, które moim zdaniem były nietrafione, to przede wszystkim bardzo duża rozbieżność pomiędzy zaplanowanym czasem treningu, który miał być przygotowany na 45 minut, a jego rzeczywistym czasem, który w moim przypadku wyniósł pomiędzy 25 a 27 minut, gdzie jeszcze bardzo długo gadałem z kumplami, tego nie widzieliście, zostało to po prostu wszystko przeze mnie wycięte. Innym minusem to moim zdaniem mieszanie nazw polskich i mieszanie nazw angielskich w strukturze treningu, na przykład sformułowania z cyklu Controlled Pairs można było swobodnie zastąpić polskimi odpowiednikami, jak kontrolowane dublety albo powolne dublety, na pewno byłoby to dużo lepsze. No i ostatnim minusem, który z jednej strony był plusem, a też jest minusem, to różnica pomiędzy wersją drukowaną, a wersją w samym czacie, tak? Wersja przygotowana do druku była pozbawiona bardzo wielu elementów. Nie było w niej dystansów, nie było w niej focus pointów, nie było w niej celów samego ćwiczenia, co moim zdaniem jest bardzo dużym minusem, bo bardzo łatwo można o tym zapomnieć. No ale na końcu przejdźmy do kluczowego pytania, czyli czy AI jest w stanie zrobić z Ciebie lepszego strzelca? Moim zdaniem tak. Ale nie dlatego, że sztuczna inteligencja jest w jakiś sposób magiczna, tylko dlatego, że zmusza Ciebie do tego, żeby podczas treningu występował jakiś plan. Możesz zapłacić trenerowi, przygotować taki plan samemu lub zapytać AI. W moim przypadku były to 3 minuty. Podjechałem pod strzelnicę, byłem troszeczkę wcześniej. Zadałem pytanie sztucznej inteligencji, dostałem odpowiedź, wszedłem, zrobiłem trening.
Dobrze się przy tym bawiłem, na pewno wyszedłem poza swoją strefę komfortu i podniosłem swoje umiejętności. To jest dla mnie najważniejsze. Na sam koniec pytanie do Ciebie. Czy użyłbyś lub czy używasz AI do planowania swoich treningów, a może masz jakiś własny system? Jeżeli tak, podziel się tym w komentarzu. A jeżeli odpowiadają Ci takie materiały, zostaw suba, zostaw lajka i widzimy się w następnym filmie. Dzięki wielkie.